Kamera termowizyjna Hikmikro Mini 2 wersja druga. Czy nadaje się do elektroniki, elektryki, elektrotechniki. Mini 2 to kamera podłączana do telefonu, tabletu czy komputera. Kamera jest mała, obudowa jest z metalu, robi wrażenie solidnej i wytrzymałej. Zainstalowałem już wcześniej aplikację w telefonie, podłączam i zobaczmy, jak to działa. Na początek sprawność układu chłodzenia w laptopie. Kolory są tu wyraziste, bardzo dobrze widać różnicę. A jeśli chcemy się lepiej przyjrzeć, przyda nam się zawężenie zakresu. Zobaczcie, jak zachowują się połączenia i przewody przy większym prądzie niż dopuszczalne. Zrobiłem zdjęcie i teraz mogę je przeanalizować. Mogę korzystać z większości narzędzi, jakie są dostępne przy pomiarach na żywo, a potem wygenerować z tego raport. Mogę zmierzyć temperaturę lutownicy. Mam tu taką na USB, która nie bardzo chce lutować. Tylko 170 stopni Celsjusza. Dla porównania T12, stary grot i dla testu ustawiłem aż 450 stopni Celsjusza. Teraz już wiem, że kamera pokazuje do 420. Taka kamera może się też przydać przy naprawach baterii do rowerów czy hulajnóg elektrycznych. Słabe połączenia to większa rezystancja, bardziej się nagrzewają. Tu już widzę, że te stare połączenia trzeba będzie poprawić. Mam tu uszkodzony przewód. Zostało raptem kilka żyłek. Multimetr nie wskazuje na uszkodzenie. Miernik instalacji też, chociaż testuje przecież większym prądem niż multimetr. Kamera wskazała różnicę temperatur, a przy większym natężeniu prądu widać to nawet bardzo dobrze. Mogę sobie też przeanalizować zdjęcie zrobione przy pomiarach na komputerze. Częsty problem w elektryce. Niedokręcone przewody do aparatu. Zobaczmy najpierw prawidłowo dokręcone. A teraz słabo dokręcony jeden zacisk. Obciążenie takie samo. Widać wyraźnie różnicę w temperaturze nie tyle zacisku, który jest pod plastikiem, co samego przewodu. W elektronice często używam kamery termowizyjnej do prób zwarciowych. Mam tu taką płytę. Zwarcie na zasilaniu pamięci RAM. Bardzo dobrze widać, co jest uszkodzone. Niestety procesor. Druga płyta z innym uszkodzeniem. Tu też bardzo dobrze widać uszkodzenie. A dla ułatwienia można dotknąć grzejący się element czymś cieplejszym lub zimniejszym. Wracam do baterii. Poprawiam stare zgrzewy. Widać, do jakiej temperatury nagrzewają się elementy. Sprawdźmy efekt. Linki jak zwykle są w opisie, a filmu z tą kamerą będzie więcej. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.